Dzień dobry, witam w filmie, który zajął mi mega dużo czasu i kilka podejść, żeby w końcu zrobić to rasa porządnie. Mocny napęd, czyli E39 w E36, dyfer E39, półośki, jeszcze nie do końca jest jasna sprawa, ale coś już mam dobrane. Przede wszystkim chodziło o wzmocnienie napędu w E36, ponieważ mała głowa nie wytrzymuje dużo, duża głowa kosztuje bardzo dużo, a półośki nie są zbyt mocne. Więc padł pomysł na E39, który ma bardzo dużo rodzajów przełożeń, jest mega tani i bardzo wytrzymały. Plus dodaje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o dopasowanie półosi, ponieważ ma dwa rodzaje flansz, o których będę mówił. Oczywiście postaram się jak najwięcej informacji zawrzeć w tym filmie. Wózek jest już na aucie, dyfer też już jest, to jest drugi dyfer, który mam, też E39. Jest założona półoś, są wały napędowe przygotowane do tego, żeby je przerobić, ponieważ to też nic tutaj nie pasuje, tak jakby chciało. Ale od samego początku przejdziemy do zdjęć w momencie, kiedy zacząłem przerabiać wózek. I po kolei będę Wam pokazywał, jakie rzeczy zostały przygotowane, zmienione, jakie są rodzaje dyflów, jakie są rodzaje flansz i tak dalej. A później przejdziemy do tego, jak to wygląda na aucie już zamontowane. Jeszcze nie do końca skończone, ponieważ będę musiał to zdemontować, pospawać budę, założyć jeszcze raz. Ale to, co jest najważniejsze, mam wszystkie dopasowane części, dyfer, ośki, wał. Także 100% rzeczy, żeby pokazać Wam, jak to powinno być zrobione. Lecimy ze zdjęciami, a później pokażę Wam na żywo, jak to wygląda. Na całkowicie sam początek muszę zrobić parę słów wstępu. Dlaczego właściwie to robię? Dlaczego adaptuję zupełnie inny dyfer do E36? Przede wszystkim muszę powiedzieć o tym, że mam dosyć nietypowe podejście do robienia rzeczy, czyli robienie wszystkiego w miarę po kolei. To jest moje auto, które budowałem przez 10 miesięcy, robiąc mu blacharkę, wstawiając mu progi, wstawiając mu podłogę, klatkę bezpieczeństwa, wszystko po kolei, tak żeby przygotować karoserię do tego, żeby móc pójść dalej. Przez cały następny rok auto było jeżdżone z wolnossącym 2.8. Uczyłem się auta, przerabiałem trochę rzeczy, robiłem jakieś nowe rozwiązania na skręt, na zawieszenie i tak dalej. W międzyczasie coś się popsuło, naprawiłem i rozwijałem to auto przez cały 2022 rok, tak żeby móc dalej pójść z mocą, żeby wiedzieć, że to auto po prostu jest pewne i dlatego też właśnie robię ten dyferencjał. Silnik i osprzęt już w większości jest gotowy i cały układ napędowy jest zrobiony z bardzo dużą górką wytrzymałościową, ponieważ jest dwutarczowe sprzęgło. Jest kilka takich rozwiązań aż nadto do tej mocy, którą planuję, ale jeden z tych elementów, który mi został, to jest układ napędowy, a dokładniej dyferencjał. Mówiłem o wstępie o tym, że dyfry E36 nie są wytrzymałe i od samego początku nie brałem zupełnie pod uwagę dyfry E36. Tu na zdjęciu po kolei pokażę Wam kilka moich na początek inspiracji, skąd właściwie ten pomysł i dlaczego zdecydowałem się to robić. Tutaj widać tylne zawieszenie z dyfrem E65. To konkretnie zawieszenie i te wahacze Weissfaba, dodatkowo mogą coś zdradzić. To jest zawieszenie od auta Oliviera Randalu, który startuje w Mastersach, tym właśnie E36. Tam jest chyba 3.0, 3.1, jakoś tak. Silnik BMW, rozwiert na jakąś grubą pojemność, zakuty i tak dalej. I to auto jako jedno z niewielu w Mastersach jeździ bez Wintersa, tylko właśnie z dyferencjałem oryginalnym BMW. I wracając jeszcze do tego zdjęcia, tutaj widać, że jest dorobione jedno z mocowań. Za chwilę przejdę do zdjęć tego stricte dyferencjału. Dokładnie ten dyfer jeździ też w aucie Alec Project, który jest mega kotem, jeżeli chodzi o budowę aut i to konkretnie 3.6. To jest jeden UZ biturbo pod 1000 koni i też jest ten napęd zamontowany. Tutaj macie na zdjęciu zrzut ekranu z jakiejś rozmowy w międzyczasie. Zrobiłem screena właśnie jak Alek odpowiadał komuś na komentarz, jaki tam jest dokładnie u niego napęd, więc tu macie wszystko konkretnie napisane, co tam jest. No ale głównie skupimy się na tym, że dyfer jest od E65, czyli od 7 BMW serii 7. Z tym, że jeżeli chodzi o ten dyferencjał, on jest dosyć drogi i mało przełożeń ma. Niestety w porównaniu do E39 ma dużo mniej dostępnych przełożeń i różni się też tym, że z przodu dyfla są dwa mocowania, tak jak widać tutaj właśnie na tym zdjęciu,
a z tyłu dyfla jest tylko jedno mocowanie, dlatego wracając jeszcze do zdjęcia tego dyferencjału w wózku Oliviera Randallu, jest dodatkowo drugie mocowanie dodane, tak żeby ten dyferencjał miał 4 punkty podparcia, dwa z przodu oryginalne, ale przede wszystkim 2 z tyłu, tak żeby ten dyfer nie pracował zbyt mocno, a jeżeli chodzi o niepracowanie, to coś co mi się nie podoba i czego nie będę robił, co będziecie widzieć, ten dyfer jest przykręcony na stałe do wózka. No i jest to dosyć hardkorowe rozwiązanie. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego, ponieważ już raz zdarzyło mi się, że pękł mi dekiel w wózku od poliuretanu, który sam w sobie jest teoretycznie jakimś tam wygłuszeniem, ale jednak pęka. Także zdecydowałem się na to, że będzie na gumie, do czego za chwilę przejdziemy. Ale jeszcze mówiąc o różnych innych rozwiązaniach, rozwiązaniem praktycznie plug and play, to tutaj na zdjęciu, to jest dyferencjał E34 z takim dodatkowym mocowaniem, które jest przykręcane do śrub od dekla, a w wózku do oryginalnych mocowań dyfra E36. Tylko niestety minus tego rozwiązania jest taki, że te dyfry właśnie od E34 i chyba E32, ale nie jestem pewien, one są już dosyć stare, to po pierwsze jest ich mało, a po drugie niestety są drogie, a nawet jeszcze droższe niż E36. Głównie z tego względu, że przełożenie pasuje z tego dyfra do dyfra E36, dlatego ludzie bardzo często też kupowali te dyfry, żeby po prostu wyciągnąć z nich przełożenie. Więc jest ich po prostu mało, a te, które zostały, są niestety drogie. Tak wygląda ten zestaw, który możecie kupić albo sobie samemu dorobić właśnie do adaptacji dyfra E32, E34 w wózku E36. Z kolei w Stanach popularnym jest adaptacja dyferencjału Ford 8.8. Nie do końca jestem pewny, czy to jest dyferencjał, czy to jest most po prostu z odkręconymi bądź odciętymi rurami od półosi, tak jakby, że to nie jest most napędowy, tylko przerobiony tak jakby na dyferencjał. W każdym razie to jest w jakichś pick-upach z ogromnymi silnikami diesla, z ogromnym momentem, więc wytrzymałość tych dyferencjałów jest ogromna. I ludzie zarówno robią to w ten sposób, że sami przerabiają właśnie te wózki i adaptują je pod dyfer ten Ford 8.8, ale są też dostępne całe gotowe wózki do E3.6 i E4.6 pod konkretnie ten dyferencjał, który sam wózek jest zrobiony rurowy, nie jest zrobiony z blach, tylko po prostu z rur, także ma bardzo fajną konstrukcję. Tak on wygląda u góry, a tak wygląda na dole, już z zamontowanym tym dyferencjałem. On jest przeogromny ten dyfer, ale podobno wytrzymuje absolutnie wszystko, a jeżeli chodzi o coś, co wytrzymuje absolutnie wszystko, no to jest Winters i jest kilka firm, które robią stricte wózki, właściwie to przerabiają wózki oryginalne E36 bądź E46 pod Wintersa. Tutaj jest Blood Motorsport, garaż USA, no widzicie wszystko tutaj na zdjęciu, więc nie muszę tego mówić. Tak to wygląda od tyłu. Widać, że jest to oryginalny wózek E36, tylko prawdopodobnie wypiaskowany, przerobiony z dorobionymi mocowaniami do Wintersa i to już wytrzymuje każdą moc. I oczywiście zaleta Wintersa, czyli bardzo łatwy dostęp do zmiany przełożeń. A tyle kosztuje akurat nie tej filmy poprzedniej, tylko innej. Ten sam wózek, tutaj jest jego cena, także no, cena jest ciekawa. Oczywiście jak najbardziej można sobie samemu przerobić taki wózek, jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo wiedzy i możliwości. Tu widać, że jest statyw zrobiony do wózka E36 i na nim siedzi sobie Winters przed dorobieniem mocowań do niego. Jeżeli chodzi o wszelkie informacje, Jeżeli chodzi o uzupełnianie informacji, które będę Wam przekazywał, tutaj jest komentarz pod jednym z moich filmów użytkownika Chikit20, którego serdecznie pozdrawiam, który napisał mi bardzo dużo informacji, które nakierowały mnie na to, czego szukać konkretnie, jeżeli chodzi o dyferencjały, o półosie, o wały napędowe i tak dalej. I to, co on tutaj napisał, to jest takie mini kompendium wiedzy na temat tego, co potrzebujecie wiedzieć, jaki złożyć napęd i dlaczego akurat taki. I będę się trochę opierał na tym komentarzu. Oczywiście możecie sobie spauzować i go przeczytać dokładnie, ale będę się odnosił do tych rzeczy, które tutaj są napisane właśnie w tym komentarzu. Jeszcze raz Ci dziękuję za naprowadzenie mnie na to i myślę, że dużo tych informacji po prostu bardzo mi się przydało i może też Wam się przydać. Na początek pasowania i przelebienia dyferencjału zacznę od tego, że po prostu przyłożyłem sobie dyfer E39, który miałem i niestety nie mogę znaleźć, bo mam gdzieś porównanie dyfra właśnie tego tutaj E39 z małą głową E36, które leżą obok siebie i widać ogromną różnicę, ale gdzieś mi to zdjęcie po prostu wcięło na przestrzeni ostatniego roku i nie mogę go znaleźć, no ale musicie uwierzyć, że jest duża różnica, no i też jest duża różnica w wielkości tego dyferencjału, jeżeli chodzi o miejsca montażowe, no bo tutaj już jest przyłożony i widać, że jest źle.
a tutaj z kolei jest przyłożony i przykręcony oryginalny dyfer E36 mała głowa, ale widać, że naokoło jest dosyć sporo miejsca pustego, które można wykorzystać. Na sam początek, zanim zacząłem ciąć wózek, to zrobiłem sobie zdjęcia razem z miarką, tak żeby mieć później jakieś punkty bazowe do tego, na jakiej wysokości mają być flansze, na jakiej wysokości ma być flansze od ataku, od wału napędowego, tak żeby też mieć jakiś później punkt wyjściowy, na jakiej wysokości mam mniej więcej ustawić te flansze w dyfrze 3.9. Mniej więcej, ponieważ później okazało się, że tego miejsca jest naprawdę mało, no ale operowałem na tych zdjęciach, starałem się uzyskać mniej więcej taką wysokość, zwłaszcza jeżeli chodzi o atak, tak żeby dyferencjał był pod odpowiednim, żeby flansze były po prostu na odpowiedniej wysokości w ten sposób. Wózek, który dostałem, był w średnim stanie i zacząłem go przerabiać. Zacząłem go ciąć tak, żeby pasować ten dyfer, bo jeszcze nie miałem w ogóle pewności, czy to się uda, czy aby na pewno ten dyferencjał będzie chciał tutaj pasować, ponieważ de facto nie znalazłem żadnego zdjęcia w internecie, jak ktoś montuje ten konkretny dyferencjał. W poprzednie, tak, ten E65 i ten Ford 88, ale nie znalazłem E39. Dlatego jak okazało się, że wszystko będzie ok, to dopiero wtedy dałem wózek do piaskowania, ponieważ dużo wygodniej się pracuje na wózku w pełni wypiaskowanym, który można po prostu spawać. I tutaj już po piaskowaniu z wstępnym przednim mocowaniem, ponieważ samo mocowanie zacząłem w ten sposób, że zacząłem od przedniej tulei, ponieważ w odróżnieniu od E65 w E39 z przodu jest jedno oczko w odlewie żeliwnym dyferencjału, a z tyłu w tylnym deklu są dwa. Także zostawiam to oryginalne, nie trzeba z przodu dorabiać, bo jest na żeliwnym odlewie, więc nic się z nim nie stanie, plus do tego będzie jeszcze na gumie. A jeżeli chodzi o tylny dekiel, też nie trzeba dorabiać, no bo po prostu są dwa. Także w przypadku pozostałych dyfrów jest jedno, tu jest dwa, także jeżeli chodzi o dyferencjał, nie ma w nim żadnych zmian, jeżeli chodzi o mocowania. Następnym etapem było zrobienie na gotowo tej przedniej tulei, wspawanie takiego gasetu od góry, wzmocnienia go, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby też jakby częściowo naprężenia, które idą na tą tuleję, żeby były rozłożone na większej części wózka niż tylko na po prostu jednym fragmencie. Dlatego u góry jest właśnie ta blaszka z otworami z takim wzmocnieniem podłużnym. I jak już miałem ten element montażowy, to mogłem zrobić z tyłu też kolejny element montażowy, czyli taką, akurat wymyśliłem sobie w ten sposób, żeby zrobić podłużną blachę, ciętą na laserze z dwoma otworami, w którą wcisnąłem stalowe tuleje, w które z kolei są wciśnięte gumy, nie do końca pamiętam od czego, chyba od jakiegoś Nissana Pajero, czy jakieś terenówki, po prostu takie, które pasowały mi średnicą i pasowały mi po prostu do tych rur, które miałem. I na tym zdjęciu też widać, że tył już jest przykręcony, tylne śruby są przykręcone do dyferencjału i tak samo przednia śruba też jest przykręcona do dyferencjału. Tam z kolei jest troszeczkę mniejsza tuleja, ponieważ ona ma inną średnicę śruby, tam jest śruba 14, z tyłu są śruby 12 i ta tuleja też jest z jakiegoś chyba wahacza z Hyundai'a czy coś takiego. Po prostu operowałem na wymiarach, które potrzebowałem, a z czego konkretnie to jest tuleja, to już ma dużo mniejsze znaczenie. Wszystkie tuleje są gumowe, one są naprawdę cieniutkie, jeżeli chodzi o tą ilość gumy, więc nie będą zbyt mocno pracowały, a są od terenówek, także mam pewność, że to po prostu będzie działało. Tutaj dyferencjał odwrócony. Dodatkowo będzie jeszcze zamontowany taki łącznik pod dyferencjałem, no w tym akurat zdjęciu ze względu na to, że to jest odwrócone do góry nogami nad dyferencjałem. I ten łącznik będzie odkręcany. Głównie chodzi o to, żeby usztywnił wózek, żeby on był zamknięciem od dołu, ale będzie odkręcany z tego względu, żeby wyciągać dyfer, bo gdyby ten łącznik był na stałe przyspawany, to wyciągnięcie dyfra byłoby praktycznie niemożliwe, bo nie da się go cofnąć ze względu na tą blachę, którą przed chwilą widzieliście, więc dyfer trzeba będzie do wymiany dyferencjału, która raczej nie będzie zbyt częsta ze względu na to, że ma bardzo dużą wytrzymałość, ewentualnie będzie potrzeba wymiany do zmiany przełożeń, to tak, ale to raczej nie będzie zbyt często. Niemniej do tego, żeby sobie ułatwić pracę, to po prostu ten łącznik będzie odkręcany. On nie jest jeszcze gotowy. Zacząłem go wstępnie robić, ale nie do końca jestem zadowolony, bo ten płaskownik, który miałem, on ma chyba z 12 albo 14 mm i no po prostu później dorobię go troszeczkę innego. W każdym razie, jak już wszystko pasowało i byłem pewien, że wszystko jest ok, no to mogłem ten wózek pomalować. Akurat tutaj dużej filozofii nie ma. Nie chciałem malować tego proszkowo, bo nie byłem przekonany, czy to wszystko będzie działało, więc nie chciałem jakichś tam jeszcze dodatkowych kosztów ponosić. Więc jest po prostu podkład chlorokauczukowy i do tego farba zielona, która bardzo uroczo się nazywa zielony mchowy, też chlorokauczuk. Do tego wprasowane nowe poliuretany MPBS. Akurat z tego względu MPBS, a nie Strongflex, bo
przypadku wózka nie ma tu dużego znaczenia, jeżeli chodzi o jakość wykonania tych poliuretanów. W MPB jest troszeczkę gorszy od Strongflexa, ale jest dużo tańszy. A jeżeli chodzi o niebieski kolor, no to jest odpowiednik żółtego w Strongflexie i w pozostałych innych filmach, ponieważ czerwony w Strongflexie i w pozostałych filmach to jest 80 SHA, a niebieski i żółty to jest 90 SHA. Tak na przyszłość, jeżeli spotkacie się kiedyś z niebieskim poliuretanem, no to jest po prostu odpowiednik żółtego. Po jakimś czasie, jak złożyło się czasowo, że mogłem wjechać moim autem do środka i zacząć ten wózek przymierzać, i to było na początku tego roku, wiedziałem o tym, że będę musiał trochę ciąć bunę, tylko po prostu nie wiedziałem o ile. I z tego względu, że wózek był już gotowy, to mogłem do tego przejść, żeby włożyć ten wózek na 2 szpilki i po prostu zobaczyć, ile muszę tej karoserii ciąć, tych fragmentarycznych podłużnic, można w ten sposób to nazwać, konstrukcji w każdym razie zawieszenia. No i okazało się, że z jednej strony z przodu muszę ciąć trochę więcej, ponieważ to wzmocnienie, o którym przed chwilą mówiłem, ten łącznik przedniej tulei rozbudowany jest na tyle duży, że po prostu niestety muszę wyciąć większy kawałek podłogi niż to sobie zakładałem. Niestety, ale przy okazji po prostu to wzmocnię, tą podłogę jeszcze raz. A jeżeli chodzi o tylne mocowania, to też muszę wyciąć w reszcie, to właściwie ciężko powiedzieć, czy to jest reszta koła zapasowego, wnęki na koło zapasowe. Można tak powiedzieć, to jest reszta tej podłogi, która została odcięta, tej wnęki na koło zapasowe, ale ze względu na wysokość tego dyferencjału, a starałem się też go troszeczkę podnieść względem serii, ponieważ nie chciałem, żeby półosie były pod zbyt dużym kątem. To wszystko jest jeszcze tak troszeczkę w powietrzu, bo ideałem byłoby robienie tego wózka i przykładanie go na auto i sprawdzanie dokładnie wszystkich wymiarów. No ale niestety tak się teraz to złożyło, że nie miałem takiej możliwości, więc zrobiłem to częściowo opierając się na zdjęciach, o których wcześniej mówiłem, a częściowo po prostu na swojej wyobraźni. Ale wracając jeszcze raz do tych tylnych mocowań, no to one po prostu wypadły w tym miejscu, musiały wypaść w tym miejscu, no bo innej opcji nie ma, nie jestem w stanie ich przenieść i po prostu musiałem wyciąć kawałek tej podłogi, takie rewizje jakby zrobić, takie okienka, no bo inaczej nie byłbym w stanie po prostu włożyć tam długiej śruby 12 do przykręcenia tylnego dekla dyferencjału. Podejść do cięcia było kilka. Tutaj widać, że jedno cięcie jest zrobione, ale trzeba było jeszcze raz to wyciąć, tak żeby zrobić też naddatek na blachy, które tam będą, ponieważ będą tam spawane blachy, o których za chwilę będę mówił. Tak samo z tyłu też jest dosyć dużo wycięte i ta żółto-czarna rura, która jest tutaj na środku kadru, no to jest punkt podnoszenia, który też będę musiał trochę przerobić, taki wspornik punktu podnoszenia. No ale liczyłem się z tym, że po prostu to, co zrobiłem wcześniej, będę musiał trochę przerobić pod ten dyferencjał. To zdjęcie to jest BHP 0, czyli lewarek żaba, na to klocek drewniany, na to lewarek typu trapez. Tak, żeby to sobie samemu włożyć i ustawić, przykręcić. No i tak wygląda już gotowy, przykręcony dyferencjał. Oczywiście nie są jeszcze pospawane u góry wzmocnienia, bo na tym etapie tylko chciałem sprawdzić, czy wszystko będzie działało, czy wszystko się mieści. No i okazuje się, że mieści się i jest całkiem, nie powiem, że zgrabnie, bo ten dyferencjał jest ogromny. Akurat o tym konkretnie dyferencjale za chwilę powiem, ponieważ ten docelowy, który widzieliście na pierwszym klipie, on jest trochę mniejszy, ale za chwilę będę o tym mówił. W każdym razie sprawdziłem, że wszystko jest ok, wszystko jest wycięte tak jak powinno być i mogłem zamontować ten dyferencjał i wiedziałem, że nie mam zbyt dużo czasu akurat w tamtym momencie, więc zrobiłem sobie szablony, które pomogły mi na to, żeby wrzucić je w program i wyciąć po prostu blachy z nich. Tutaj akurat te zdjęcia robiłem sobie głównie na przyszłość, żeby wiedzieć, która blaszka gdzie konkretnie jest. Takie po prostu oznaczyłem, żeby później ich nie szukać, gdzie one miały być. Pomalowane wszystko, epoksydem po prostu zamalowane, wrzucony w sam wózek bez dyferencjału, po prostu z wahaczami na sztukę, tak żeby można było auto wypchnąć na zewnątrz i przy okazji w międzyczasie docięte blachy już na gotowo, tak żeby jak przyjdzie czas montażu, tak żebym po prostu je włożył i pospawał i nie męczył się z docinaniem tych blaszek na wymiar, tylko po prostu mam je docięte na laserze idealnie tak jak powinny być. Parę ostatnich słów o wózku. W międzyczasie wpadł mi taki właśnie dokładnie jak widzicie tu na zdjęciach. On jest w dużo lepszym stanie niż ten, który przerabiałem przed chwilą, który wam pokazywałem. Nie ma dziur takich jak w tamten poprzedni. Oczywiście też nie jest idealny, ale no po prostu wpadł mi i leżał sobie przez pewien czas. Ale pomyślałem sobie, że skoro mam ten wózek i mogę po prostu coś z nim dalej robić, to pomyślałem sobie, że zrobię trochę bardziej profesjonalnie.
ponieważ widzieliście pewnie wcześniej na zdjęciach i wspominałem też o tym, że te wózki są robione na statywie. Mój wózek nie był robiony na statywie, ponieważ zrobiłem sobie takie dodatkowe kątowniki przyspawane do wózka, tak żeby mi się nic z wymiarem nie zmieniło. No i niestety okazało się, że troszeczkę się zmieniło, jeżeli chodzi o tylne tuleje. Jedno z mocowań ściągnęło mi parę milimetrów do środka i mam z tym pewien problem, nie wiem jeszcze jak to rozwiązać. Próbowałem rozwiercić tą tuleję i niezbyt wiele to dało, ponieważ i tak nie jestem w stanie załapać tej śruby. Dlatego też, między innymi dlatego, zacząłem przerabiać ten wózek, który właśnie widzicie tu na zdjęciach. Na samym początku wyciąłem ten dolny element, który jest tutaj fabrycznie, to dolne łączenie jakby wózka. Powycinałem jeszcze kilka dodatkowych elementów i zacząłem robić statyw właśnie do tego wózka. Wózek w międzyczasie jeszcze został wypiaskowany, tak żeby też fajnie przy nim pracować. Zacząłem robić ten statyw, tak on wyglądał w maju. Mamy październik, tak wygląda teraz. I na razie jeszcze nic z tym dalej nie robię, po prostu mam inne rzeczy na głowie. Ale chcę ten wózek zrobić troszeczkę inaczej. Myślę, że w następnym odcinku, albo w którymś z następnych odcinków budowy mojego auta będę to pokazywał. Prawdopodobnie ten wózek, który przerobiłem, ten zielony, który wam przed chwilą pokazywałem, nie będzie docelowo w aucie, albo będzie po prostu wózkiem zapasowym. A ten konkretny, który widzicie tutaj ze statywem, będzie pocięty, pospawany, zrobiony trochę inaczej i zrobiony też bardzo ciężki. A dlaczego? Spokojnie, nie będzie zalewany betonem, chociaż to nie byłby w sumie głupi pomysł. Dlaczego ma być ciężki? O tym będę mówił już za jakiś czas. Zanim przejdę do półosi i do wału napędowego, to chcę parę słów powiedzieć o dyferencjale. Ten po lewej stronie to jest dyfer od E39 3-litrowy diesel, który dostałem od Michała, z tym, że on ma przełożenie 2,35, także wiedziałem, że od samego początku on będzie mi służył tylko do pasowania. I ten dyfer po prawej stronie to jest z kolei E39 523, czyli 2,5 litrowa benzyna, 170 koni, czyli tak zwane 323, które było w E36. I większość dyferencjałów właśnie z E39 wygląda tak jak ten po prawej stronie. I to jest dyfer o znaczeniu 188. I tutaj w tym momencie możemy przejść do screenu z RealOM, ponieważ dzięki informacjom właśnie z tych screenów można się dowiedzieć bardzo dużo, jeżeli chodzi o te dyferencjały. I ten konkretny właśnie dyfer, o którym mówię, górna strzałka, przełożenie 3,15. Na dole mamy średnicę otworów flanszy na półoś. I to jest akurat istotne, najbardziej istotne, ponieważ rozstaw otworów jest 86 mm, M10. I tutaj mamy te E39 523, a tutaj z kolei mamy E39 520, czyli 2-litrowa benzyna, która też jest typ 188, ta strzałka na samym dole, z tym, że ma przełożenie 3,46, czyli już troszeczkę krótsze, ale z kolei, jeżeli chodzi o flanszę, no to już nie jest 86 mm, a 88 i M8, czyli mamy tutaj dużo mniejsze półosie, co za tym idzie dużo mniej wytrzymałe półosie i co za tym też idzie, ten z kolei rozstaw jest dużo rzadszy do pasowania tych półosi, ponieważ one wychodziły praktycznie tylko w słabych tych benzynach dwulitrowych. A wracając do tego zdjęcia 523, mamy tutaj na M10, czyli ta śruba Torx, która jest przykręcana, która przykręca półoś do flanszy, to jest M10 i za chwilę będę mówił o półosiach, ale jest tutaj bardzo duży wybór właśnie półosi o konkretnie tym rozstawie, które będą pasowały do tej flanszy. Ale ponadto jest jeszcze jedno przełożenie, które występuje w tym konkretnie dyferencjale, czyli 525, czyli już 2,5 litrowa benzyna, te 190 tam parę koni. W dalszym ciągu typ 188, tak samo flansza 86 mm na M10 śrubę, ale z kolei przełożenie już 338, czyli są 3 przełożenia dostępne od ręki z tych konkretnie dyferencjałów. Nie jestem jeszcze pewny, ale na 99% w przypadku tego dyferencjału, czyli 520, ta flansza 80 mm na M8 ma identyczny frez jak pozostałe dwie flansze, czyli 86 mm M10. Tego jeszcze nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że to powinno dokładnie pasować, także jeden typ dyferencjału, jeden rodzaj flansz i 3 przełożenia do wyboru, także już jest tego dosyć, można powiedzieć, sporo. Jest jeszcze jeden temat, który występuje, taki temat przejściowy, który występuje w E36, czyli przejściowe flansze. W E36 jest coś takiego, że w Touringu dwulitrowym
Był mały dyferencjał, mała głowa, ale miał przejściowe flansze, które pasowały z dużymi półosiami. I tak samo jest w przypadku piątki z 3,5 litrowym V8 manualnym. Jest dyferencjał typ 188, czyli jeszcze ten, nazwijmy to mniejszy, ta średnia głowa w E39, duża głowa w E36, no to na czym ja się teraz bazuję, budując to wszystko. Więc mamy ten typ 188. Przełożenie co prawda jest 2,93, ale to jest nieistotne, ponieważ z tego dyferencjału wykorzystywalibyśmy samą flanszę, która ma rozstaw śrub 94 mm, dzięki czemu można wykorzystać półosie z 3-litrowego diesla. Z tym, że jest jedno małe ale. Ponieważ jest to rozwiązanie, które niektórzy z producentów części, nie będę tutaj mówił z nazwy, ludzie, którzy po prostu budują, robią, sprzedają części napędowe, to rozwiązanie polecają i je sprzedają, w sensie sprzedają te flansze. Nie mówią co to jest, ale to jest to. Do tego, żeby zastosować te flansze do dyferencjału E36 duża głowa i zamontować grube półośki z 3-litrowego diesla, ale to rozwiązanie prawdopodobnie ma jeden duży minus, który widzicie tutaj na zdjęciu. To jest flansza Michała, która przejechała pół praktycznie eventu na oponie 17-205 bodajże i się po prostu ukręciła. Póki co ja zostanę jednak przy tych mniejszych flanszach. Jeżeli chodzi o te flansze, mam upatrzone i zastanawiam się, czy ich nie zamówić, po prostu ewentualnie z nich korzystać, ale na ten moment nie jestem przekonany, czy to rozwiązanie aby na pewno mi pomoże, ponieważ same już półosie, które chcę wykorzystać, są bardzo wytrzymałe, a może się okazać, że to rozwiązanie, które tutaj zastosuję, pozwoli mi na zamontowanie jeszcze mocniejszej półosi, ale z kolei słabszej flanszy. Więc jest to rozwiązanie, którego na razie jeszcze nie chcę testować. Wracając jeszcze do zdjęcia, tego właśnie, o którym przed chwilą mówiłem, tej flanszy przejściowej. 94 mm M10 i macie czerwonym kółeczkiem zaznaczony numer, a na tym zdjęciu jest 3-litrowy diesel, też jest 94 mm M10, tylko jest już inny numer, tamten był z końcówką 0,5, ten jest 84, więc to nie jest ta flansza. I to, co mi się nie do końca podoba w tym zdjęciu, to fakt, że to prawdopodobnie jest typ 210, mimo tego, że jest na dole oznaczony typ 188, ponieważ wracając jeszcze do zdjęcia na samym początku, wielkość tych dyferencjałów i wielkość tego ataku, który był w środku, względem 3-litrowego diesla jest jednak dużo na plus, wielkość tych zębatek, tego całego mechanizmu różnicowego, z tym, że niestety tego typu 210 w E39 praktycznie ciężko jest znaleźć jakiekolwiek sensowne przełożenie inne niż 2.35, ponieważ ono wychodziło tylko w jakichś mocnych wersjach i w M-kach, no a tu już mówimy o bardzo dużej cenie, a na to co ja potrzebuję, czyli w granicach 400 koni i 500 N, wystarczy mi ten dyferencjał po prawej stronie, czyli typ 188 E39 z 3 rodzajami przełożeń, z dużą ilością rodzajów półosi, które mogę dopasować, dodatkowo jeszcze z tymi przejściowymi flanszami, jeżeli będę miał problem z półosiami, także jest to rozwiązanie budżetowe, ale z bardzo dużym zapasem i bardzo dużą ilością opcji, które można dopasować. Następnym elementem wał napędowy. Na samym początku zamysł był taki, że wykorzystuję ten dyferencjał, który mam z 3-litrowego diesla, ponieważ wtedy jak to budowałem, to nie wiedziałem jeszcze, że jest taki problem z dostępnością i że będę przechodził na ten mniejszy dyferencjał, ale z racji tego, że miałem wtedy już zamontowany wózek, w sensie przyłożony wózek już na gotowo, mogłem rzucić dyferencjał i sprawdzić, czy wał podejdzie. Właściwie wiedziałem, że nie podejdzie, że będzie za długi, ten wał od 3-litrowego diesla E39. No ale mogłem go po prostu włożyć i zobaczyć cokolwiek, jakiekolwiek mogłem mieć informacje. No i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że wał praktycznie, tylna część wału praktycznie idealnie pasuje pomiędzy dyferencjałem a podporą wału oryginalną W36, także ta tylna część pasuje idealnie. No a jeżeli chodzi o przednią część, no to jest dużo za długa, bo tutaj akurat nie ma skrzyni biegów, w ogóle nie ma całego układu napędowego, całego silnika ze skrzynią, więc jest po prostu włożony wał, który wszedłby w połowę długości skrzyni biegów. O tyle mniej więcej jest za długi, jakieś 30-40 cm spokojnie. W międzyczasie jednak plan na dyferencjał się zmienił, co za tym idzie plan na wał napędowy też musiał się zmienić, ponieważ
Jeżeli chodzi o ten dyfer po prawej, 3-litrowego diesla, on ma duży homokinetyk, a jeżeli chodzi o ten po lewej, ma dużo mniejszy. Za chwilę będę mówił o tym, jakie są rodzaje. Kupiłem wał od 3-litrowego diesla jakiś czas temu, głównie dlatego, żeby pasował mi też na łącznik elastyczny skrzyni biegów, ponieważ mam skrzynię od 3-litrowego diesla, dlatego ten wał na dole kupiłem z myślą po prostu wykorzystania go całego. No jednak z tego względu, że wykorzystuję inny dyfer z innym homokinetykiem, kupiłem ten wał, który jest u góry, czyli 523 automat. Na dobrą sprawę każdy typ 188 E39 będzie miał to, co mnie najbardziej interesuje, czyli właśnie ten mniejszy homokinetyk. I plan był taki, żeby wykorzystać właśnie tak sobie takie piękne połączenie zrobiłem tą czerwoną linią. Przednią część wału, która jest na dole od 3-litrowego diesla, tak żeby pasowało mi na łącznik elastyczny skrzyni 3-litrowego diesla, a tylną część wału od właśnie tego 523, żeby połączyć to z homokinetykiem, połączyć wał z dyfrem homokinetykiem właśnie tym mniejszym. Z tym, że po rozmowie z Tomkiem doszliśmy do wniosku, że warto by było jednak wykorzystać ten większy homokinetyk. Z tego względu, że różnica w wałach jest taka, tutaj w wielkości wałów jest taka, że to jest przedni krzyżak, on nie jest jakoś dużo większy. To jest 3-litrowy diesel, on nie jest dużo większy od tego 523 benzyny, który z kolei jest tutaj. Im idzie się dalej do tyłu, tym zaczynają się różnice, ponieważ to jest fres, który łączy przednią część wału z krzyżakiem i już widać, że po lewej stronie ten 3-litrowy diesel jest większy niż ten benzynowy po prawej stronie. Tak samo krzyżak, ten po lewej stronie to jest 3-litrowy diesel, a ten po prawej stronie to jest ten 523, także już tutaj widać różnicę. A największą różnicę widać właśnie w homokinetyku, w jego wielkości. Po lewej stronie 3-litrowy diesel, po prawej stronie 523. Różnica jest ogromna, jeżeli chodzi właśnie o wielkość tego homokinetyka i przede wszystkim różnica jest taka, że wiem, że te homokinetyki po lewej stronie właśnie od 3-litrowego diesla są wykorzystywane w współpracy z na przykład Wintersami. Także to mi mówi wystarczająco dużo na temat wytrzymałości tego przegubu homokinetycznego i zdecydowałem się jednak, że będę go montował. Jak będę go montował, to jeszcze za chwilę Wam powiem, ale dlaczego właściwie będę go montował? Z tego względu, że on jest po prostu największy. Tutaj mamy ten mniejszy homokinetyk z 523. Rozstaw śrubu właśnie w tym homokinetyku to jest 80 mm. W przypadku 530D to jest 94 mm i nie znalazłem większego homokinetyka, ponieważ nawet wspominany wcześniej E65 ma 86 mm, czyli nawet E65, ten ogromny 210 dyfer z małą ilością przełożeń, i tak ma mniejszy homokinetyk niż 3-litrowy diesel. To samo dotyczy też diesli w E65, też jest 86 mm. Mimo tego, że de facto tam jest ten sam silnik, czyli M57, N czy N2, jakieś tam następne ewolucje M57, 3-litrowy diesel w każdym razie. Mimo tego jednak E39 ma ten homokinetyk największy. I pomysł jest następujący. Wykorzystać tylną część wału z homokinetykiem od 3-litrowego diesla, ale żeby to połączyć z dyfrem od E39, tym 188, na mniejszy homokinetyk, wymyśliłem, że zrobię taką flanszę przejściową. Tutaj do wału napędowego jest założona odcięta flansza od 3-litrowego diesla, odcięta flansza od dyfra, właśnie od 3-litrowego diesla, i będzie to zrobione w ten sposób, że tutaj na czerwono jest zaznaczona taka flansza, którą po prostu wytoczę i będzie ona pospawana razem z tą odciętą flanszą, która jest przyłożona na homokinetyk. Będzie to pospawane w dwóch miejscach, wprasowane i pospawane w dwóch miejscach. Ten rysunek jest średnio profesjonalny, za co musicie mi wybaczyć, ale z kolei ta wizualizacja jest już troszeczkę bardziej dokładna. Program, na którym bazuję, na którym właśnie tutaj Wam pokazuję ten projekcik skromny, to jest Fusion 360. Bardzo fajny program, darmowy, do użytku niekomercyjnego. Już kiedyś o nim wspomniałem, ale wspomnę o tym jeszcze raz. Jest bardzo dużo filmów instruktażowych w necie, jeżeli chodzi właśnie o pracę na tym programie, i projekt tego elementu zajął mi jakieś zdecydowanie dużo mniej niż szkic z wymiarowaniem go. Naprawdę to było kilka minut i gotowe. I wygląda to w ten sposób, że ta część tutaj,
Czasami mam trochę problem z ustawieniem tego. O, tak będzie spoko. Ta część tutaj jest włożona w flanszę dyfra, dlatego tutaj też jest takie podcięcie, bo w flanszy dyfra też jest podcięcie. Następnie tutaj są otwory, jest 6 otworów i one będą z gwintem M8, ponieważ powstaje problem, bo tutaj będzie flansza i nie da się za bardzo włożyć śruby od tej strony, od tej tutaj strony, a tu jest nakrętka, a od tej strony w dywrze też się nie da wrzucić śruby. Także tu po prostu będzie gwint i będą przykręcone szpilki, przykręcone, a nawet wklejone albo i skontrolowane nakrętką tutaj z tej strony, ponieważ tu będzie ta flansza odcięta od tego dyfra 3-litrowego diesla i tu, gdzie są fazy, czyli dokładnie tutaj i tutaj, będą spawy. Flansza tamta też będzie podtoczona pod tak 45 stopni mniej więcej, tak samo jak tutaj. Te miejsca tak, żeby tutaj była spoina i tutaj była spoina. Będę to spawał TIG-iem, wszystko będzie dosyć mocno nagrzane przed spawaniem, tak żeby technologicznie było to zrobione tak zgodnie ze sztuką. I taki jest na to pomysł. Póki co ten element będzie drukowany, tak żeby to przymierzyć, sprawdzić, czy aby na pewno wszystko jest ok i dopiero później, jak wszystko jest ok, to będzie całość toczona, a później spawana. Ale najważniejsze jest to, że ten wymiar od dyferencjału do skrzyni biegów już mam, także na dobrą sprawę mogę uwzględnić wysokość tej tulei przejściowej, tej flanszy przejściowej i już zacząć dorabiać wał. Czyli wykorzystać część, jeszcze raz wrócę do tego zdjęcia na samym początku, właściwie nie wykorzystać część, tylko wykorzystać cały wał napędowy od 3-litrowego diesla, tylko odpowiednio go skrócić i myślę, że zrobię w ten sposób, że skrócę tylko przednią część i zachowam sobie oryginalną podporę wału, w sensie oryginalne miejsce na podporę wału E36. I taki jest plan na wał napędowy. Zanim przejdę do półosi, to chcę jeszcze powiedzieć o piastach, które trzeba albo przerobić, albo zmienić całe wahacze, tak żeby zastosować jakiekolwiek inne półosie niż E36, ponieważ w E36 piasta była troszeczkę mniejsza i te przeguby były troszeczkę mniejsze, nieważne czy mała głowa, czy duża głowa. W E36 wszystkie były takie same, oprócz M-ki. Trzeba albo zastosować wahacze z 3-litrowego E46, 3-litrowej benzyny, bądź 3-litrowego diesla, albo zrobić to co ja, czyli zastosować piasty od właśnie między innymi E46 3-litrowego diesla, ale te piasty wychodziły też w E90. Jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. Różnią się tylko tym, że trzeba stoczyć troszeczkę czop piasty pod mniejsze łożysko. Na tym zdjęciu pasowałem sobie właśnie półoś z dużym frezem, z większym frezem i mierzyłem to porównując do mniejszej piasty. Na tym zdjęciu widzicie konkretnie porównanie. Widać, że ten czop z prawej strony jest wyższy, a ponadto jest jeszcze parę milimetrów większy. A dokładniej w E36 średnica tego czopu to jest 42 mm, w tej większej pieście to jest 45 mm i różni się też głębokością. W E36 jest 51 mm, w tej większej pieście jest 55 mm, czyli trzeba tą piastę delikatnie stoczyć na długości i stoczyć na średnicę. Mowa o czopie piasty. Trzeba stoczyć i dzięki temu można zastosować oryginalne łożysko, konkretnie Z36 i zastosować tą piastę, a mieć otwór na większy frez, dzięki któremu możemy dopasować bardzo dużą ilość półosi. Tutaj na tym zdjęciu piasta już stoczona, przygotowana do tego, żeby ją prasować w wahacz. I tutaj już piasta wprasowana w wahacz i dzięki temu można będzie zastosować większe półosie, które będą po prostu pasowały w ten frez. Oczywiście możecie zrobić też w ten sposób, żeby po prostu sobie kupić wahacze od tych 3 litrów E46, ale to wychodzi dużo drożej, plus do tego samo w sobie łożysko jest dużo droższe, bo łożysko to konkretnie, które zastosowałem tutaj, to jest w granicach 40 zł, a jeżeli chodzi o łożysko to E46 dużo większe, no to już jest mniej więcej 2-3 razy tyle. Także parę złotych kombinacji na toczenie piast, ale dzięki temu dużo tańsze łożysko i wychodzi na dobrą sprawę nawet lepiej. Do samych półosi, które zastosowałem, przejdę za chwilę, pokazując Wam je na aucie już zamontowaną jedną sztukę, ale chciałem Wam jeszcze pokazać mój mały półosiowo-wałowy składzik, który
posłużył mi do tego, że mogłem przymierzać różne półosie, które po prostu miałem z bardzo różnych źródeł i wszystkie praktycznie są inne. Tutaj może jest jedna para takich samych półosi, a pozostałe to są po prostu jakieś znajdy, pojedyncze sztuki, w większości oznaczone albo z naklejkami, także wiedziałem po prostu z czego to jest półoś. No ale po prostu ten mikroskładzik pozwolił mi dopasować konkretną półoś, która jest. I możemy teraz wrócić do samego początku, do auta i pokażę Wam, jak to wszystko jest zamontowane i działa. Tak to prezentuje się na aucie. Jeżeli chodzi o te tylne miejsca mocowania, tylne śruby, to trzeba było tyle wyciąć, ponieważ no, tak wymagało miejsce mocowania dyferencjału w wózku, więc żeby dojść do tych śrub trzeba było wyciąć tyle budę. A tak jak przed chwilą powiedziałem, ta przednia część mogła być troszeczkę niższa, nie trzeba byłoby tyle wycinać budy. No ale tak już zrobiłem. Myślę, że następny wózek zrobię troszeczkę mniejszy. Będzie trochę inaczej zrobiony. Tutaj będzie pomiędzy tymi tulejami będzie po prostu wstawiona rura zamiast blachy. No i tyle. W sumie jeżeli chodzi o wózek, to wszystko już wiecie. A jeżeli chodzi o półoś, to jest półoś dopasowana z E90 330XI chyba, tak? 3-litrowa benzyna 4-napędowa, to jest lewa półoś. Jest z prawej strony, przymierzyłem ją z lewej strony, też pasuje. A mówię o tym dlatego, że dyfer nie jest idealnie na środku. Jest on delikatnie przesunięty w lewą stronę. Ale ta półoś ma na tyle duży zapas pracy. Wahacz jest podniesiony mniej więcej do poziomu w momencie, kiedy półoś jest najbardziej skompresowana i półoś ma miejsce pracy, co widzicie na filmie, pracuje sobie lewo-prawo na przegubie, dzięki czemu ona nie jest ściśnięta i ona ma ten zapas pracy, co jest bardzo ważne. Półoś jest lewa, ale jest założona z prawej i z lewej strony. Jeszcze będę szukał mocniejszych półosi, czy przypadkiem nie wychodziło w jakimś dieslu na taką flanszę, która tutaj jest i na dużą piastę. Ale myślę, że to powinno wystarczyć. One są mega tanie, bardzo dostępne. Nie mają oczywiście tutaj czujnika ABS-u, ponieważ czujnik ABS-u W90 w większości przypadków jest z łożyska. Były też E90 z koronką tutaj, jako ciekawostkę, ale one wychodziły tylko na początku bardzo rzadko. Jest jedna rzecz, o której nie mówiłem, którą też trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chcecie mieć taki napęd i jeździć po ulicach, co na przykład ja chcę robić, czyli to auto jest zarejestrowane i ubezpieczone, czyli chcę jeździć po ulicach, ale nie mam prędkościomierza, ponieważ prędkościomierz W3.6 jest z dyfra, a W3.9 jest z ABS-u. W90 ogólnie we wszystkich nowszych już też. E3.6 to było ostatnie BMW, które miało prędkościomierz z dyferencjału. I myślę, żeby dorobić sobie taki trigger, który by był na wale napędowym, żeby on sczytywał prędkość, ale jeszcze tego nie zrobiłem i to jest jedna z wielu rzeczy do dokończenia. Albo po prostu kiedyś założę sobie czujnik ABS-u z przodu na jednym kole i jakoś się z tego wyprowadzi prędkość na licznik. Mam nadzieję, że temat wyczerpany tego całego napędu, którego pewnie za mną nie widać. Postarałem się jak najwięcej informacji tutaj zawrzeć. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć więcej, albo tak jak wielu ludzi, wielu z Was pisze mi jakieś swoje przemyślenia i swoje informacje, za co bardzo dziękuję. Zapraszam do komentowania i tyle. Jeżeli chodzi o następne filmy instruktażowe, nie planuję, z tego względu, że przede wszystkim buduję swoje auto. Tutaj u góry macie playlistę. To auto, właśnie to, które tutaj jest, i temu autu poświęcam jak najwięcej czasu. Myślę, że kiedyś przyjdzie jeszcze pora na jakieś poradniki, a tymczasem to jest numer 1. Także dziękuję za oglądanie, dzięki za wszystkie komentarze i do zobaczenia w następnych filmach.